Ptaki to bardzo interesująca gromada zwierząt, która, co ciekawe, pochodzi od dinozaurów. No, dobra, ale to jest temat na inną lekcję z online. Najbardziej charakterystyczne cechy ptaków to skóra wytwarzająca pióra, przednie kończyny przekształcone w skrzydła oraz dziób. I to właśnie na nim skupimy się podczas dzisiejszej lekcji. Czym jest dziób? Dziób to rogowy twór, którego tworzą przekształcone kości szczęki, kości międzyszczękowej oraz kości żuchwy. Jest on pokryty pochwą rogową, którą nazywamy ramfoteką. Dzioby mają różne wielkości oraz kształty. Oczywiście ma to swoje znaczenie, ponieważ wielkość i kształt dzioba zależna jest od tego, czym dany gatunek się żywi, no i w jaki sposób to pożywienie zdobywa. A takie strategie polowań czy zdobywania pożywienia są bardzo różnorodne i czasami nawet zaskakujące. Omówmy sobie teraz kilka przykładów dziobów należących do ptaków, które też można spotkać w naszym gdańskim ogrodzie zoologicznym. Zacznijmy od ptaków drapieżnych. Wszystkie ptaki drapieżne mają haczykowate, ostre i mocne dzioby. Dzięki takiej budowie mogą z łatwością rozrywać swoje ofiary na mniejsze kawałki. W gdańskim ogrodzie zoologicznym przykładami ptaków z tego typu dziobem są orły stepowe, puchacze zwyczajne, czy też puszczyki uralskie. Ptakiem z bardzo podobnym dziobem jest padlinożerny kondor wielki. Jednak jego dziób jest nieco bardziej wydłużony z tego względu, że dosyć głęboko zanurza go w ciele swojej ofiary. Flamingi to ptaki, których dziób przyjął bardzo charakterystyczny kształt. Zakrzywiony, niczym bumerang, służy do odcedzania drobnych organizmów z wody, którą wcześniej ten ptak mąci, przystępując z nogi na nogę. Sąsiadami flamingów w naszym zoo są warzęchy, czerwonolice i zwyczajne. One również poszukują pokarmu w wodzie, a ich dziób jest także bardzo specyficzny. Długi, spłaszczony i łyżkowato zakończony. Stąd też, co ciekawe, nazwa gatunkowa warzęcha od warzechy, drewnianej łyżki. Dzięki takiej końcówce dzioba mogą z łatwością odcedzać pokarm z wody i mułu. Zjadają mięczaki, skorupiaki, małe ryby czy też płazy. Kolejnym przykładem ptaka, który żyje w pobliżu wody, jest pelikan. Dziób pelikana jest jego znakiem rozpoznawczym i ciężko nie zgodzić się z tym, że jest bardzo charakterystyczny. Pelikany mają bardzo duży dziób, który jest jednocześnie najdłuższym spośród wszystkich przedstawicieli ptaków. Od spodu posiada on specjalny worek skórny, który umożliwia łapanie ryb pod wodą. Taka torba może mieć pojemność nawet do 13 litrów. Przed sobą mam teraz właśnie czaszkę pelikana. Od razu rzuca nam się w oczy wielkość tego dzioba oraz fakt, iż w dolnej części znajduje się otwór, który jest przeznaczony właśnie na ten worek skórny. Dodatkowo dziób pelikana jest zakończony ostrym haczykiem, który ułatwia łowienie ryb w wodzie. Przenieśmy się teraz do ptaszarni, w której mieszka wiele ciekawych gatunków ptaków, w tym najczęściej papug. Amazonki, barwnice, kakadu, lorysy, żako, czy też te jedne z największych ary. W naszym zoo żyją ary zielone oraz ary ararauny. Dziób papug jest zakrzywiony, ale może różnić się wielkością czy kształtem, zależnie od gatunku.
Służy on do rozdrabniania i miażdżenia pokarmu, a niektóre z papug potrafią nim rozkruszyć naprawdę twarde orzechy. Oprócz tego dziób dosyć często pomaga papugom w trakcie poruszania się po gałęziach drzew. Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule filmu „Na co komu dziób?”, służy on nie tylko do zdobywania i rozdrabniania pokarmu, ale także do obrony, pielęgnacji i układania piór, ale też do budowania gniazd, czasem bardzo skomplikowanych, oraz do karmienia młodych. Łykać coś jak pelikan. No.